Nazywam się Marcin Semeniuk, jestem współkuratorem wystawy obecnej, wystawy w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, stworzonej we współpracy z Pełną Pagą, główną koordynatorką, pomysłodawczynią muzeum, Michałem Fronkiem, Iwoną Drewniak. Dzisiaj, skoro jesteśmy w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, to będziemy rozmawiać o osiedlach. I dzisiaj opowiem coś właśnie na temat, skąd wzięły się w ogóle osiedla mieszkaniowe, jak funkcjonują, na czym w ogóle polega to zjawisko osiedla. Pewnie znają Państwo taki film Poszukiwany i tą słynną scenę, w której nad makietą jeden z ważnych ludzi dokonuje pewnych poprawek. Okazuje się, że być może takie skojarzenie istnieje w takim powszechnie istnieje takie właśnie skojarzenie co do tego właśnie, jak osiedla zostały zaprojektowane i jak wyglądają, ale jest to dosyć mylne, gdyż jak się okazuje, osiedla były projektowane w oparciu o wiele różnych czynników. No i sama idea też nie pochodzi z ostatnich kilkudziesięciu lat, a jest dosyć stara, bo tak naprawdę osiedla mieszkaniowe są pewną odpowiedzią na stosunki mieszkaniowe, w ogóle na sytuację mieszkaniową XIX wieku, przełomu XIX wieku i XX. Przede mną znajduje się makieta nieistniejącego, wymyślonego osiedla, ale na tej makiecie mogę przedstawić takie ogólne ramy, w jakich osiedla mieszkaniowe były ujmowane. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka możemy mieć takie wrażenie, że właśnie te budynki są tak trochę porozrzucane przypadkowo. Stoją swobodnie, w dosyć luźnej konfiguracji, mają duże odległości pomiędzy sobą, zupełnie nie są dostosowane do siatki ulic. To znaczy siatka ulic wygląda, jakby była zupełnie niezależnie poprowadzona w stosunku do zabudowań. Jednakże nie jest to takie oczywiste. Generalnie układ w większości osiedli jest oparty o założenie, w którym budynki są ustawione w sposób taki, aby jak najwięcej do każdego mieszkania docierało naturalnego światła, żeby blisko budynków było jak najwięcej zieleni, no i żeby te przestrzenie międzyblokowe były przewietrzane. Zupełnie inaczej niż w przypadku gęstej, śródmiejskiej zabudowy, takiej złożonej z kamienic w układach tak zwanych studni, popularnie właśnie tak zwanych. No ale właśnie wróćmy do naszej makiety. Nawiązując do jeszcze tego filmu, o którym mówiłem, gdybyśmy zrobili parę zmian, takich właśnie w podobnym stylu, jak pojawiło się właśnie na kadrach tego filmu, to zauważymy, że ten układ przestaje być już taki wydający się taki przypadkowy. Załóżmy, że zabierzemy fragment zieleni i dostawimy jeszcze ze dwa duże budynki. Albo zmniejszamy jeszcze tutaj odległości, dołożymy jeszcze jeden budynek, albo w taki sposób ułożymy budynki, żeby właśnie tworzyły nam zwartą pierzeję. Przede wszystkim robi nam się taki charakter nieco bardziej śródmiejski, czyli ta zabudowa jest gęstsza. W przypadku osiedli mieszkaniowych, w przypadku tej właśnie idei osiedla mieszkaniowego chciano uniknąć właśnie takiej gęstej zabudowy, gdyż ona powodowała zmniejszenie dopływu światła do mieszkań, powodowała, że tej przestrzeni na zieleń, którą uważano za niezbędną w otoczeniu człowieka, zaczęło brakować.
W dzisiejszych czasach niestety wracamy do takiego projektowania, w którym duże budynki znajdują się w znacznie bliższej odległości od siebie. Wynika to z wielu czynników, no, głównie z czynników finansowych, innej polityki terenowej, ale co przede wszystkim chciałem pokazać, że ten mit losowego ułożenia budynków jest tutaj niesprawiedliwy zupełnie. Wróćmy jeszcze do tej konfiguracji wcześniejszej i zwróćmy uwagę na to, że ten układ budynków, tu jeszcze zabiorę, ten układ budynków został ukształtowany w następujący sposób, by środek osiedla, by serce osiedla stanowiło miejsce właśnie pełne zieleni oraz obiektów pełniących różne funkcje usługowe. Obiekty właśnie takie jak sklepy, pawilony usługowe, przedszkola, żłobki, szkoły. To wszystko miało znajdować się w centrum osiedla, żeby każdy mieszkaniec miał ułatwiony dostęp do tych właśnie obiektów. Poza tym też zwróćcie Państwo uwagę na to, że te właśnie czarne linie to jest oznaczenie komunikacji i cała taka komunikacja, która generuje ruch. Główne ulice znajdują się na zewnątrz osiedla, natomiast wewnątrz są tylko te dojazdy niezbędne. Tak jak wcześniej mówiłem, osiedla mieszkaniowe to nie jest produkt perlowski czy w ogóle powojenny, choć poniekąd wówczas zaistniały pewne warunki, które znacznie ułatwiły realizację tych najbardziej radykalnych pomysłów, tych takich pomysłów całościowych na nowy sposób kreowania przestrzeni mieszkalnej. Przypomnę jeszcze raz, że jeszcze na początku XX wieku przeważała w miastach zabudowa zwarta, zabudowa taką, jaką znamy ze śródmieść naszych miast. No ona wynikała z tego, że każda działka miała określoną swoją wielkość i żeby inwestycja się zwróciła, no to na takiej niewielkiej działce trzeba było ją zabudować maksymalnie. Dlatego te kamienice były dosyć wysokie, często właśnie gęsto zabudowane i to właśnie powodowało ten tak zwany układ studni. Minusem takiego układu było to, że do tych mieszkań na niższych kondygnacjach docierało niewiele promieni słonecznych, często niestety pojawiała się tam wilgoć oraz istniały pewne problemy akustyczne. Wystarczy, proszę Państwa, wybrać się w taką zabudowę kamieniczną, wejść na podwórko, powiedzieć coś głośno i gwarantuję Państwu, że większość sąsiadów usłyszy, co Państwo wówczas powiedziało. Drugim problemem tamtego czasu był duży napływ, skutkiem dużego napływu do rozwijających się miast pod względem przemysłu, skutkiem napływu dużej ilości ludzi do rozwijających się wówczas miast było nienadążanie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i wielu przyjezdnych do miasta, szczególnie z tych warstw uboższych, robotniczych, zamieszkiwało lokale o bardzo niskiej jakości, lokale o bardzo niskiej jakości. I to też w wielu kręgach, szczególnie tych właśnie wrażliwych na los warstw robotniczych, budowało taką potrzebę przeorganizowania miasta.
No i proszę Państwa, dwie wojny, które niestety nas nawiedziły w XX wieku, stworzyły taki właśnie grunt do poważnych zmian w przestrzeni naszych miast, gdyż na gruzach śródmieść i w ogóle na gruzach miast zniszczonych nalotami, które zostały zniszczone podczas wojny, zaczęto na nowo tworzyć miasta, budować je właśnie w oparciu o takie struktury mieszkaniowe, w oparciu o osiedla mieszkaniowe. Pierwszym pomysłem, takim, od którego można rozpocząć opowieść o osiedlach mieszkaniowych, była idea tak zwanych miastogrodów. Ta nazwa, to hasło miasto ogrody przetrwała w zasadzie do dzisiaj istnieje w powszechnej świadomości i pomimo tego, że w pewien sposób ewoluowała, to jednak w bardzo mocny sposób wpłynęła na myślenie o mieszkalnictwie, myślenie o osiedlach mieszkaniowych. Idea miastogrodów przewidywała stworzenie takich ośrodków miejskich, które łączyłyby cechy wsi, czyli dużą ilość zieleni, przestrzenie i też taką luźną zabudowę, głównie jednorodzinną albo generalnie taką niską, bardziej charakterystyczną dla terenów wiejskich, dla terenów mniejszych miejscowości. I to wszystko miało być połączone z udogodnieniami i cechami miasta, czyli z wszelką ofertą kulturalną, społeczną, usługową, handlową, administracyjną. I takie miasta miały liczyć około 5000 mieszkańców, być zgrupowane w liczbie maksymalnie 7. I tutaj od razu pojawia się analogia. Na przykład tereny lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej składają się z 7 osiedli i mniej więcej można powiedzieć, że każde z tych osiedli było projektowane na 5000 mieszkańców, więc w pewnym stopniu ta idea wpłynęła również tutaj na lubelskie osiedle mieszkaniowe. Kolejnym takim bardzo ważnym wydarzeniem na tej drodze do kształtowania się osiedli mieszkaniowych była idea jednostki sąsiedzkiej. To akurat pomysł ze Stanów Zjednoczonych i raczej dotyczył takiego sposobu budowania charakterystycznego dla USA, czyli takiej zabudowy jednorodzinnej. Ale okazało się, że tą ideę udało się z powodzeniem zaadaptować na nasze europejskie warunki, gdzie jednak przeważa w miastach zabudowa wielorodzinna. W idei jednostki sąsiedzkiej chodziło o to, żeby nawiązać do takich właśnie niewielkich, lokalnych społeczności, wytworzyć je na podstawie zorganizowanego terenu, w którym głównym punktem jest szkoła podstawowa. I ta szkoła podstawowa na podstawie właśnie pojemności szkoły podstawowej określano powierzchnię, określano wielkość takiego zespołu mieszkaniowego, określano wielkość jednostki sąsiedzkiej. Gdyż na podstawie pojemności szkoły określano liczbę dzieci w osiedlu, w jednostce sąsiedzkiej, a na podstawie liczby dzieci określano ilość mieszkańców. Kolejną cechą tej idei było to, że wszelka komunikacja, taka szczególnie uciążliwa, miała być wyniesiona poza obszar jednostki sąsiedzkiej, a jedynie niezbędne dojazdy miały się pojawić we wnętrzu osiedla. Wszystko po to, żeby umożliwić bezkolizyjny i bezpieczny dostęp mieszkańców właśnie do szkoły czy do innych obiektów usługowych, handlowych, które miały się znajdować w sercu takiej jednostki. No i właśnie ta szkoła też miała być oddalona maksymalnie o 1 kilometr od właśnie najdalej
zlokalizowanego domu. Oczywiście w całej tej opowieści nie sposób zapomnieć o karcie ateńskiej, czyli takim najważniejszym dokumencie, takiej deklaracji architektów XX wieku odnośnie właśnie planowania miast, i tam również pojawiły się takie postulaty, żeby dzielnice mieszkaniowe separować od dzielnic przemysłowych, od dzielnic pracy, żeby separować je terenami zielonymi. No i pomimo tego, że sama karta powstała jeszcze w latach 30. na podstawie wielu spotkań architektów związanych w właśnie grupie nowoczesnych projektantów, nowoczesnych architektów, czyli SIAM, ale dzieje historyczne spowodowały, że do szerszej, że na realizację tych postulatów, nadszedł czas dopiero po II wojnie światowej. Na koniec, jeżeli chodzi o tą na ten wstęp historyczny, również warto wspomnieć o takim naszym polskim wkładzie, czyli idei osiedla społecznego, który określiła Barbara Brukalska. Ta idea została opublikowana po II wojnie światowej, aczkolwiek była opracowywana i rozwijana w okresie międzywojennym. I tutaj chodziło o to, żeby osiedle mieszkaniowe miało obszar, wielkość dostosowaną do możliwości lokalnej społeczności zamieszkującej takie osiedle, a możliwości w utrzymaniu wszystkich obiektów wspólnych. Chodziło o to, żeby takie osiedle składało się z różnych takich obiektów jak przedszkole, żłobek, dom kultury, i żeby było na tyle nieduże, żeby taka lokalna społeczność była w stanie w sposób łatwy, niezbiurokratyzowany zarządzać takim terenem właśnie na takich zasadach spółdzielczych. No i proszę Państwa, okazuje się, że osiedla mieszkaniowe nie są takim produktem wynikających ze zmian polityczno-gospodarczych, które właśnie pojawiły się po II wojnie światowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Aczkolwiek też trzeba zwrócić na to uwagę, że osiedla mieszkaniowe rozwijały się po II wojnie światowej w latach 40., 50., 60. na zachodzie Europy. W Polsce te najbardziej nowoczesne trendy pojawiły się nieco później, gdyż z powodu obowiązującej wówczas doktryny socjalistycznej ten model osiedla był oparty jeszcze o inne założenia, bardziej zideologizowane i mówiąc krótko, importowane ze Związku Radzieckiego, aczkolwiek te osiedla z lat 50., te osiedla socjalistyczne również należałoby nazywać osiedlami mieszkaniowymi, tylko po prostu trochę innego typu.